Bardzo często o mężczyznach, którzy kupują sobie duże, luksusowe SUV-y klasy premium, mówi się, że mają małego. Jeżeli tak jest w istocie, to ci, którzy kupują ten samochód, mają małego i brzydkiego. Przed Państwem BMW X6 i urósł, ładny urósł, prawda? Tu patrzcie, tam nie patrzcie. Dobra, chciałem stanąć ładnie, silny tutaj, żebyś mógł kręcić, ale tą kolumbryną się nie da. Słuchajcie, prawie 5 metrów długości w samochodzie typu coupé, jak widać. Coupé. Nazwa wywodzi się stąd, że przypomina stękającego psa. A tak całkiem poważnie, to kiedy BMW w 2007 roku pokazało pierwszą X6, no to wzbudziła bardzo dużo kontrowersji. Jak się na targach we Frankfurcie przechodziło koło tego samochodu, to były dwa wyjścia. Albo odwrócić wzrok, albo zwymiotować. Ale okazało się, że na świecie istnieje całkiem wielu turpistów, którym ten samochód naprawdę się spodobał i go kupili. Bo słuchajcie, w pierwszym roku sprzedaży BMW obchnęło 28 tysięcy X6, w drugim roku 40 tysięcy, a w trzecim roku 50 tysięcy tych samochodów. A po BMW zaczęli kopiować to nadwozie SUV typu coupé, także inni producenci, czyli Mercedes, Audi i nie wiem kto tam jeszcze. Tak na dobrą sprawę mamy tutaj BMW X5, bo to jest dokładnie do tej części mniej więcej X5. Cały przód, cały kokpit w środku to jest BMW X5. Zaczyna się zmieniać to wszystko dopiero tutaj, czyli tylne drzwi, błotnik, dach. I za to wszystko musicie dodatkowo względem X5 zapłacić 30 tysięcy złotych. Pytanie, czy dostajecie za to więcej samochodu? Owszem, ponieważ jest 13 mm dłuższy od X5. Ciutkę niższy, ale jednocześnie dostajecie też mniej samochodu, bo na przykład bagażnik jest o 70 litrów mniejszy. W X5 ma 650 litrów, a tutaj podobno 580. Natomiast jak sobie zerkniecie, no to ni cholery, o jaka bardzo sprytna roletka. Nie wiem dlaczego to się nie podnosi razem, bo to nadwozie liftback, to trudno jest tak skonstruować, żeby to się podnosiło razem z klapą, tylko trzeba to jeszcze sobie dodatkowo odchylić. Świetne rozwiązanie, ewentualnie tutaj coś wpychać. No ni cholery nie widzę tutaj 580 litrów. Więc podejrzewam, że te 580 litrów podawane przez BMW to jest z tą przestrzenią tutaj pod podłogą. Tyle, że tutaj nic do cholery Wam nie wejdzie, ponieważ po pierwsze jest to za płytkie, a po drugie jeszcze ogranicza to zawias, ograniczają to jakieś sterowniki, nawet nie wiem co to do końca jest. Tu już coś odpadło. Michał, to Tobie coś odpadło? Weźmy to na Allegro, ze 2 dychy pewnie się weźmie. Proszę bardzo. 104 cm. Ale w tej górnej części będzie mniej, ponieważ kanapa nie jest pionowa, tylko pochyła, więc mamy 75. Tutaj 105 powiedzmy, to średnia to będzie 180 dzielone na 2, 0,9. Dobra. Szerokość, jak widać, to jest bardzo jak to się mówi, regularny bagażnik. Więc szerokość można przyjąć, że jest taka sama w każdym punkcie. 110 cm, czyli razy 1,1. I jeszcze nam zostaje tylko wysokość. I wysokość tutaj dokładnie do rolety to jest 45 cm, czyli razy 0,45. To jest rzeczywista pojemność bagażnika BMW X6. 445 litrów. A cała reszta kryje się tam pod podłogą. Podają te dane tak jak o zużyciu paliwa. Średnio 7, a potem 17. I też bardzo naprawdę niski próg załadunkowy. Generalnie tak jakbyście musieli kawę umieścić na ostatnim pięterku szafki. Dźwignąć tutaj dużą walizkę jest naprawdę problem. Na szczęście ten egzemplarz ma zawieszenie pneumatyczne i możecie sobie wcisnąć ten przycisk i się obniży. To zawieszenie pneumatyczne kosztuje około 10 tysięcy złotych dodatkowo, ale dzięki temu możecie podnosić i obniżać samochód w zakresie 8 cm. 8 cm to jest naprawdę sporo. Teraz go maksymalnie obniżymy, zobaczcie. Prawie opona wchodzi w błotnik. Tak to wygląda, a teraz zobaczcie jak go podniesiemy, tylko trzeba go chyba uruchomić. Zobaczcie, o ile tam koło było w nadkolu, to teraz ile tutaj jest miejsca. Oprócz tego jeszcze możecie sobie dokupić za 14 tysięcy złotych pakiet X Offroad i wtedy dostajecie blokadę tylnego dyferencjału, 4 tryby jazdy terenowej, m.in. po piachu, po błocie, po czymś tam i osłonę silnika taką, zobaczcie, to jest naprawdę fest. Super, naprawdę. Czyli macie terenową X6. I chciałbym poznać człowieka, który skonfigurował ją tak, że dał tu pneumatykę, dał tu osłonę silnika porządną stalową pod spodem i 22-calowe felgi. Doskonałe połączenie jak na samochód offroadowy. I już zobaczcie jak te felgi wyglądają.
tutaj jedna, tak, druga, proszę bardzo. Przestronność tylnej kanapy. O kurde, tu już wsiąście, chłoty w mordę. Przestronność tylnej kanapy. Zobaczcie, ile mam miejsca nad głową. Tak, to jest samochód, który ma ponad 5 metrów długości. Natomiast jeżeli chodzi o nogi, to też jak na 5-metrowe auto, które ma prawie 3-metrowy rozstaw osi, to też znalazłbym wiele powodów do narzekania. Naprawdę. Bo pamiętajmy o tym, że nie mówimy o kompaktowym SUV-ie, tylko o SUV-ie segmentu E. Nie jest tutaj najwygodniej, chociaż kanapa jest naprawdę świetnie wyprofilowana. Mało miejsca nad głową, stosunkowo mało na nogi. Przygotowanie do montażu tabletów, gniazdo USB-C, gniazdo USB-C. Tutaj zwykła zapalniczka. Mamy tutaj 4-strefową klimatyzację. Nawet z tyłu można sobie oddzielnie regulować temperaturę dla pasażera po prawej czy po lewej stronie. Podłokietnik jest świetnie wyłożony, naprawdę bardzo przyjemnym, miękkim materiałem. Nic tu na pewno nie będzie latało. Na przykład jak położycie sobie telefon, to on będzie super w miejscu leżał. Nie? Podczas przyspieszania i podczas hamowania nic tu nie będzie się przemieszczało. No i te cup holdery. No i tyle. To wszystko. Jak na SUV-a tej klasy, to jestem rozczarowany ilością miejsca, ale przynajmniej ma zasłonki. W X5 tutaj będziecie mieli podobną ilość miejsca, natomiast będzie go trochę więcej nad głową, dzięki czemu będziecie mieli i tak uczucie większej przestronności. Nie rozumiem też, dlaczego, zobaczcie, jak grube są te fotele. Wszyscy producenci dzisiaj znajdują patenty na to, żeby ten fotel był po prostu węższy, cieńszy, żeby mimo to, że się tam wygodnie siedzi, to żeby tutaj jednak te dodatkowe parę centymetrów miejsca na nogi było. Ten fotel, zobaczcie, jak tutaj wygląda, jak jest masywny. Przecież pojedynczy waży z 50 kg, a całe auto 2 tony 150. I napędza go w tym wypadku 3-litrowy diesel. Jednostka bardzo dobrze znana wszystkim fanom BMW, bo produkowana od wielu lat, natomiast stopniowo modyfikowana. 6 cylindrów w rzędzie, ułożone wzdłużnie, dobrze wyważony przód dzięki temu. 286 koni, 650 Nm. Dziękuję, do widzenia. No dobra, to zobaczmy, co te warte 24 000 złotych systemy offroadowe potrafią. Nie darowałbym sobie, jakbyśmy nim tu nie przyjechali. Trzeba wcisnąć ten najpierw przycisk, wtedy tym się steruje. O, mamy tak, możliwość jazdy snow. No to na śnieg mi nie wygląda, na żwir też nie. Piasek, o, a jaki jest jeszcze jeden? Rocks. Dobra, piasek. To zostawiamy piasek, on się sam wtedy trochę podniesie. Prześwit taki w środkowym położeniu to jest prawie 22 cm, a jak to sobie podniesiemy, to się robi z tego 26 cm. Dobra, a jeszcze jak to sobie zaakceptuję, o, to włącza się taki fajny wskaźnik, gdzie jest południe, gdzie północ, jakbym się zgubił w terenie, i pokazuje nawet wzdłużny i boczny przechył auta. Ciekawe, jak zacznę. Zobaczcie, normalnie jaki jest czuły. Zaczynam tak ruszać i pokazuje w zakresie od 0 do 3 stopni. A do tyłu i do przodu? Najbardziej to się boję tych 22-calowych felg. Kurna, no to tak normalnie takie felgi przy trybie offroadowym to jak założyć szpilki i się wybrać na Giewont albo Japonki. O. A to jest taki samochód, który bardziej się nadaje, żeby asfaltem nad Morskie Oko wjechać. Oż ty w mordę. Aha, ale super jest, naprawdę. O, bo poszedł. Ale ta elektronika w tych dzisiejszych autach działa, ja pierdzielę. Jezus Maria, żeby tu nic nie uszkodzić. Ja nie wiem, no 26 cm prześwitu, ale jednak się cykam. Podjechał, zatrzymał się w pewnym momencie i czuć było, jak zaczyna działać ta elektronika. O, ciekawe, czy zjedzie stąd. Tu jest naprawdę pochyła górka i ma asystenta zjazdu też w tym trybie offroadowym. Nie uszkodzić Uż ty kurna. Uż ty kurna, jak tu jest ciasno. Ja pierdzielę, jakie to jest bydle ten samochód. Teraz to powinienem sobie kamery włączyć, żeby widzieć. Tu jest kamera, tu jest kamera. Widzę tylko przód. Obraz z kamery. A teraz co? Nie widzę. O, poczekajcie, coś tu było. Kamera X Offroad, ale super. O, i zobaczcie, i wszystko widzę, czy nigdzie nie zahaczam. Tu jeszcze z przodu mogę troszkę, chyba. No i co? Zjeżdża sam. Puściłem pedał hamulca, pedał gazu. No dobra, no podjechał i zjechał. Piasek jest taki wilgotny. Od razu szybko zapchał bieżnik w oponie, a mimo wszystko, kurde, dał radę. Dobra, wyłączam asystenta zjazdu. Ale jest twardy przez tą felgę.
Ale daję mu, słuchajcie, wpalnik, teraz gaz mam wciśnięty i on, cholera, nie chce w ogóle. Jaki to jest stres, ja pierdzielę. Mam nogę wciśniętą, słuchajcie, normalnie w podłogę, a on skubany tak tnie moment i tak zamyka przepustnicę, że mam do 2000 obrotów maksymalnie. Tak działają te systemy elektroniczne tutaj w trybach offroadowych. On inaczej będzie działał na błocie, inaczej na śniegu, inaczej na piasku i to jest właśnie siłą tego X-Drive'a i tych systemów offroadowych. Tylko i wyłącznie na tym to polega. A teraz w takim razie wyłączmy to wszystko. To teraz zróbmy tak, że wejdziemy sobie w normalny tryb komfort, wyłączymy mu całkowicie kontrolę trakcji, troszkę go podniesiemy, tak o 20 mm, żeby zwiększyć ten prześwit do 22 cm. O, i teraz już nie ma problemu z brakiem. No i teraz te 650 Nm i czuć, kurde, tutaj już wtedy, jak się wyłączy te wszystkie kontrole trakcji, że to jest BMW, że tutaj zdecydowana większość, pójść ty w mordę, kopane, że zdecydowana większość tego momentu obrotowego idzie na tylne koła. O, zrobiło się błotko. Jest, wyjechał z błotka. Nie musiałem włączać systemów. Nie obniżył się, bo on powyżej pewnych prędkości. Ale jedzie. Dobrze, że jest tutaj ta osłona. Dobra, i ostatni odcinek. Daje radę, ale wiecie, co jest najgorsze? Ma permanentny stres, jaki temu towarzyszy. Normalnie jakbyście wchodzili na Giewont w japonkach. Nie wiecie, kiedy się pasek zerwie albo kiedy się wypierdolicie. Niebywale sprawna jest nie tylko elektronika, która steruje tym wszystkim, ale też sam X-Drive. Jak podjeżdżałem tam pod tę górę, to ewidentnie czuć było, że taki moment zawahania, że on się zatrzymał, ale potem, kurde, przerzucił sobie moc i moment obrotowy na to koło, które miało najlepszą przyczepność, bo on tutaj do 100% mocy i momentu może przekazać na jedno koło, nawet nie na jedną oś. 0, 100, 100, 0 przód, tył i do tego jeszcze 100% na jedno koło. I serio, kurde, mega sprawny jest ten układ. Natomiast samo auto jest tak wielkie, że każda nawrotka w terenie powoduje stres. Natomiast czuć też, że ta sztywność nadwozia tutaj nie jest jakaś wybitna, bo jednak te samochody liftbacki, te coupé, tę tylną część mają nieusztywnioną i słychać momentami, jak on pracuje. Ciekaw jestem, jak będzie tutaj na tych płytach przy trochę większej prędkości. Ależ on ładnie się odpycha z tych newtonometrów. Nie no, kurna. Ta pneumatyka tu jest obłędna, zobacz. W komforcie. Jak on przelatuje. Nic, co? Wow. Powiem wam tak, tłumi genialnie. Po prostu genialnie ta pneumatyka. Natomiast czuć, jak samochód pracuje, po prostu pracuje. Nie ma tutaj takiej sztywności, choćby jak w X5, która ma dłuższy ten dach. Nie, ale to nie chodzi o sztywność zawieszenia, tylko to chodzi o... Dobra, ale jeszcze na życzenie silnego tryb sport. On się wtedy obniża o 2 mm, o 20 mm, czyli o 2 cm. I co? I nie ma praktycznie żadnej różnicy. Zobacz. Jest różnica? Trochę jest. No ale to nieznaczna i ta różnica jest tylko i wyłącznie na zawieszeniu. Natomiast czuć, że cała buda generalnie pracuje trochę bardziej niż w X5. Ten dach jest krótszy, nie ma tutaj takiej sztywności i lekko on tak pływa. Natomiast generalnie komfort jest po prostu obłędny na tej pneumatyce. Obłędny. Ave Maria. O Jezu, to nie są tanie rzeczy, słuchajcie, kurde, kupić takie auto to jedno, ale potem je utrzymać, to dopiero jest problem. Normalnie za Suprę
Płacę tutaj za mycie 5 zeta. Jest pięknie wyczyszczona. Za żonę auto 7 zeta. A tu, kurna, zmarnowałem dychę. Ale przy okazji mycia jeszcze zwróciłem uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, nie dostaniecie w X6 tylnej wycieraczki tylnej szyby znaczy. Nie ma jej tam, po prostu, bo jako, że jest liftbackiem, to podobno ta szyba trochę mniej się brudzi. I faktycznie błota na niej akurat nie było. A druga rzecz to w przedniej atrapie są klapki. Teraz były zamknięte i jak się normalnie jedzie, też są zamknięte, żeby zminimalizować opory powietrza. Natomiast kiedy silnikowi jest gorąco, czy tam w interkulerze jest za wysoka temperatura, to te klapeczki się otwierają podczas jazdy i silnik lepiej się chłodzi. No. Nie mam wątpliwości, że cała ta pneumatyka i te offroadowe tryby naprawdę w tym wypadku po prostu zdają egzamin. Natomiast pytanie, czy tego potrzebujecie, bo przecież X6 to nie jest auto, którym będziecie jeździli w teren. To tak jakbyście założyli suknię balową i poszli, nie wiem, na wykopki, pracować w polu. Może lepszym rozwiązaniem, zamiast za te 24 000 zamawiać tutaj te wszystkie tryby terenowe, będzie wydać 2000 więcej, czyli 26 000, ale na tak zwane zawieszenie adaptacyjne M. Bo wtedy dostaniecie samochód, który ma aktywny układ kierowniczy, a tutaj go nie ma. Samochód, który ma skrętną tylną oś, a w pakiecie offroadowym tego nie ma. I co najważniejsze, który ma zawieszenie, które może nie jeździ w dół i w górę, ale się utwardza, stabilizuje poszczególne amortyzatory na zakrętach, czyli jest generalnie bardziej sportowo nastawione. Bo przecież o to chodzi w takim samochodzie. Kupuje się X6 po to, żeby nią jeździć dłuższe dystanse, żeby ona kleiła się po prostu autostrady i drogi szybkiego ruchu, a nie gnoju, błota i piasku. Dlatego jestem teraz ciekaw, jak to auto z tą pneumatyką będzie zachowywało się na zwykłej drodze. Czy ono będzie po prostu BMW. Takim BMW, do jakiego nas BMW przyzwyczaiło, czyli fajnie prowadzącym się, sprytnym, sprawnym, dobrze skręcającym. Bo mam pewne wątpliwości co do tego. Boję się, że będzie po prostu nosorożcem, który o tak jedzie. Pierwsza rzecz, jaką zrobię, to zresetujemy sobie komputer pokładowy. Ciach, ciach, ciach. Nienawidzę tych nowych zegarów BMW. Jest to wszystko tutaj nieczytelne, naćkane. Nie macie, tak jak w starych BMW, fajny był ten komputerek, pokazywał Wam tu średnia prędkość, tu średnie spalanie. Teraz są jakieś, kurna, wskaźniki. Tu w górę, tu w dół, tu jakaś kreska, tu średnie, tu chwilowe. Tu dopiero nie można tego zresetować z tamtego poziomu, tylko trzeba to zresetować z tego poziomu nie zresetujecie, trzeba to zresetować z tego poziomu, no po prostu makabra. Niemniej, jeżeli chodzi o całe wnętrze, to jest to po prostu BMW X5, dokładnie to samo. Tutaj miejsca, no zobaczcie, SUV segmentu E, ile ja mam tutaj nad głową miejsca, no ledwo mieszczę, nawet 2 palce to nie jest, to jest 1 palec przy szklanym dachu, a już mam maksymalnie opuszczony fotel, niżej już się nie da. Więc cóż, no nie jest to bardzo przestronne auto. Tutaj kolano jak trzymam, to oczywiście uderzam w konsolę środkową. O, swoją drogą zobaczcie, jak to fajnie się tutaj rusza. No, to taki, kurde, zgrzycik mały w tym wnętrzu, bo generalnie całe jest wykonane naprawdę świetnie. Tutaj skórka, tutaj skórka, tu skórka, tu skórka. Tutaj dopiero robi się tak plastikowo w tych kieszeniach, ale wszędzie tu, gdzie macie w zasięgu wzroku i ręki, materiały są po prostu pierwszorzędne. Bardzo mi się podoba, to jest chyba drewno, takie wiodełka, jak marynarki tweedowe brytyjskie. Ale wygląda to naprawdę fajnie. Tu jeszcze opcjonalna ta kryształowa gała i kryształowe to pokrętło. Wolałbym akurat klasyczne, no ale cóż, świeci się ładnie i komponuje się bardzo ładnie z tym zakurzonym całym szklanym, czarnym panelem, bo to już nie jest nawet piano, tylko to widać, że to jest takie szkiełko. Tu widać kurz, tu widać kurz, tu widać kurz. No ale tak to jest już w tych współczesnych samochodach. Komfort jazdy, o taki normalny, jak sobie wsiadacie i chcecie gdzieś podjechać kilka czy kilkanaście kilometrów, jest po prostu obłędny. Nie ma tutaj absolutnie na co narzekać. Ten silnik 3-litrowy diesel, który jest 286 koni, 650 Nm, jest absolutnie wystarczający do tego auta. Wierzcie mi, że owszem, można sobie 40D jeszcze zamówić, które jest jeszcze mocniejsze. Niedawno można było jeszcze 50D, teraz już go nie ma ze względu na normy emisji dwutlenku węgla. Natomiast niczego więcej nie potrzebujecie niż to 30D w tym samochodzie. Wierzcie mi, on się tak ładnie zbiera, tak ładnie się napędza. Zapomnijcie o innych silnikach. To jest najlepszy motor do tego auta. Co więcej, jest tak dobrze wygłuszony, że nawet jak depniecie,
to tam tylko pomruczek dobiega spod tej maski. Nie jest to taki drażniący uszy klekot typowego diesla. I kręci się do 5000 obrotów, co jak na diesla to też jest niezłym wyczynem, bo zazwyczaj 4500, 4600 się kończy im wena. Bardzo chciałbym zrobić mu pomiar przyspieszenia 0-100, naprawdę, bardzo bym chciał, ale producent zabrał wszystkie nasze urządzenia pomiarowe i je zgubił. Dobra, według producenta to jest 6,1 sekundy. To zrobimy to tak. O, jak on się zebrał słabo. To chyba wrzucimy sport. Ustawienia dynamiczne, kontrola trakcji wyłączona. Ciekawe, czy ma procedurę startu. O kurde! Jo! Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ja myślę, że to jest nawet nie 6,1, tylko kurde, ty widziałeś, jak on wyrwał? No po prostu strzała takiego dostał, że szok. Dobra, to zrobimy tak, że silny podłoży Wam stoper na ekranie, ale ja z ciekawości jeszcze tutaj też mam stoper i zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Bo ja jestem w szoku, jak on po prostu to pierwsze uderzenie, to w ogóle jak kurna w Porsche z procedurą startu. Uwaga. Jezus Maryja, prawie mi wypadł telefon. 100. 6,02. To jest 6 sekund na bank, to nie będzie więcej. Może 6,1 sekundy i dokładnie taki wynik podaje producent. To jest samochód gwarantujący święty spokój, po prostu. Natomiast jadąc w ten sposób, ja kompletnie nie mam potrzeby, żeby sprawdzać, czy się sportowo prowadzi. Autentycznie, to jest ten rodzaj BMW, w którym najprzyjemniej spędza się czas, jadąc grzecznie i spokojnie. Nawet nie przekraczając prędkości. To jest niesamowite, bo zazwyczaj te auta słynęły z tego, że są prowokujące i ten układ kierowniczy jest taki mięsisty i to zawieszenie i ta praca silnika, że wszystko tam ze sobą było tak spójne i tak grało, że mieliście ochotę na trochę emocji. Tutaj w ogóle nie macie ochoty na emocje. Kompletnie. Macie ochotę po prostu wsiąść, przejechać 1000 km, wysiąść, być wypoczętym. Mam tu nawet masaże. Proszę bardzo. Masaż pleców. Mogę sobie włączyć, intensywność ustawić. Chyba teraz akurat masuje. Nie, masuje? Masuje, tak, masuje. No nie jest to jakieś zbyt mocne ugniatanie, takie mizianie piórkiem raczej, ale jest. I o ile nie mam zastrzeżeń naprawdę do dynamiki tego silnika, do tego, jak on ładnie się zbiera, jak startuje, nawet do zużycia paliwa, bo teraz mamy ok z krótkiego dystansu, bo z 3 km zużycie 6 litrów, ale wierzcie mi, 5,7 dokładnie, 5,9, no rośnie teraz. O, 6. Wierzcie mi, w takim normalnym, codziennym jeżdżeniu wokół miasta, nie na drogach szybkiego ruchu czy autostradach, zamykacie się w 7 i 8 litrach. Nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń do tych rzeczy. To jednak pytanie o to, co z tym dieslem będzie za kilka lat. Bo pamiętajcie o tym, że wszystkie koncerny zaczynają rezygnować z diesli. W miastach pojawiają się ograniczenia wjazdu dla diesli. Jaka będzie utrata wartości tego auta za 2-3 lata, gdzie ta antydieslowa kampania jeszcze nabierze rozpędu. Oczywiście możecie sobie to auto też wybrać w wersji benzynowej. I pewnie jest jakiś plugin. W X5 jest, a ciekaw jestem, czy w tym jest. No i jedziemy teraz 140 km na godzinę i tutaj jest cicho, komfortowo i spokojnie. Po prostu taki Mercedes z tego BMW. Z punktu A do punktu B w świętym spokoju. Macie tu oczywiście asystentów jazdy, za których musicie dodatkowo zapłacić, ale oni też zdają swój egzamin. Nawet nie będę tego sprawdzał. Sprawdzałem już, chyba w BMW 530e. Możecie sobie kliknąć tutaj, obejrzeć. Skrzynia to oczywiście 8-stopniowy automat Steptronic, ten cały tego ZF-a. No i tutaj macie normalnie ten moment dostępny. Dobra, wchodzimy w EcoPro. Spalanie z odcinka autostradą 140 na godzinę, 8 litrów tam było, tak? 8 litrów. Natomiast problemy pojawiają się, jak musicie, wejść w taki zakręt, bo tutaj czuć tę pneumatykę, albo jak musicie mocniej zahamować, czuć jak samochód nurkuje, jak skręcacie i hamujecie, jak tutaj to wszystko generalnie pracuje. Ta pneumatyka jest totalnie nastawiona na komfort i na ten off-road właśnie. I dopiero to czuć, na przykład jak pojedziecie rondem i chcecie zmienić kierunek jazdy, że to jest po prostu, kurde, jak łajba na morzu. Fala jest i was na prawo, potem na lewo. Przy stosunkowo niewielkiej prędkości już te gumy zaczynają nawet piszczeć. Więc zdecydowanie, jak bierzecie pakiet off-roadowy i bierzecie sobie to pneumatyczne zawieszenie, to jest to po ponton. Uwaga. W mordę. No.
No gibie się po prostu. I teraz w prawo. O, i tak. Więc jeżeli zamierzacie tym autem jeździć głównie po drogach szybkiego ruchu, po mieście, po autostradzie, a nawet gdzieś tam wjechać czasami tylko kawałeczek w las czy po żwirówce, to darujcie sobie ten tryb offroadowy, darujcie sobie pneumatyczne zawieszenie. Jeżeli już macie wydawać kasę, to wydajcie ją na zawieszenie M-Performance, które ma tą skrętną tylną oś, aktywny układ kierowniczy, utwardza amortyzatory, nie podnosi się i nie obniża, ale za to gwarantuje zdecydowanie lepsze wrażenia z jazdy. Ten samochód nie jest po prostu taką pływającą taczką. W tym zestawieniu ultra komfort. Po prostu. Prosto jak jedziecie autostradą, to jemu jest nieważne, czy to jest 120, 140, 160, 180 czy 200 km na godzinę. On po prostu sobie płynie do najbliższego zakrętu, takiego ciaśniejszego. Albo gdzie musicie zrobić szybki taki manewr. Albo kurde, ominąć przecież to kompletnie nie BMW. To by testu łosia nie przeszło. Jestem 1,000,000% pewien, że ten samochód nie przeszedłby testu łosia. Wyrąbałoby go i to ostro w trawę. Ty to czułeś? Jedyny problem, jaki poważny mam z tym samochodem, to nie ukrywajmy, jego wygląd i praktyczność. Bo po co macie dopłacać 30 000 złotych do samochodu, który wygląda trochę jak stękający pies, nie jest szybszy od X5, nie jest praktyczniejszy od X5, nie jest większy od X5, nie ma większego bagażnika, wręcz przeciwnie, ma mniej miejsca nad głową. I jeszcze wygląda, no ujmijmy to kontrowersyjnie. Więc ja wybieram X5, ale jak Wam podoba się X6, to proszę bardzo.